Jak widzicie, tu jest wszystko i nic. Więc zaczynamy. Na początek ocet. Tu mamy jedno pół litra i drugie pół litra. Normalnie używam jabłkowego, ale nie dostałem nic takiego w normalnych pieniądzach. Dlatego też spirytusowy jest troszkę bardziej zanieczyszczony, tylko tym się różni. Stosunek 1 do 3, czyli mamy litr octu, dodajemy teraz 3 litry wody. Teraz na każdą szklankę octu dawałem 3 litry soli. 3 litry. Na każdą szklankę octu dawałem 3 łyżki soli. Mamy tutaj 4 szklanki octu. Tak, 4 szklanki octu, więc 12 łyżeczek soli. Dam 6 takich czubatych. I do tego na każdą szklankę dawałem 6 łyżeczek cukru, co oznacza, że mamy 24 łyżeczki, więc damy 12 takich łyżek. Dobrze. I to zamieszać. I cała receptura, nieważne jaki ocet dodajecie, czy winny, czy jabłkowy, każdy dodajemy mniej więcej w takich samych proporcjach. Więc tak, słoiki po całej produkcji naszej muszą być czyste. I chodzi tu o co? Chodzi tu o to, aby były czyste wieczka i tutaj te ranty. Chodzi o to, że tutaj ten rant i wieczko powoduje, że zamyka nam się duży słoik. Więc to jest najważniejsze, no i to musimy mieć. Na początek widzicie pomidorków, trochę cebulki i zaraz wam wszystko objaśnię. Troszkę takiej cebulki, trochę takiej. No i mamy warzywa z bani. Jedziemy dalej. Troszkę ziela angielskiego, dosłownie 3 ziarenka na słoiczek. Mniej więcej tak daję zawsze. Czasem daję troszkę więcej, czasem troszkę mniej, w zależności. Po liściu laurowym dawajcie to na dół, tak jak ja, bo to za dużego smaku nie będzie miało. Jak ktoś chyba lubi cebulkę tam z octem, no to ok, nie? To może wcinać. No i mamy pierwszy grzyb, drugi, jak słyszycie, palnik chodzi, wodnica mi się gotuje, natomiast tu mam zielonkę i gąskę siną. Obgotowana, obrana. Ja obieram gąskę. No i tutaj sobie wrzucamy. O, tu jest jeden nawet prawdziwek z ostatnich zbiorów. Dobra, nie będę go wyciągał. Więc taka mała niespodzianka będzie w tych gąskach. Dobrze opłukać. Warto dać trochę więcej, bo uwierzcie mi, to troszkę siądzie. No i mieliśmy gąskę. Teraz mamy rydza i jedną sowę tam, kanie. Rydz był mrożony i to starczy w zupełności. Nie trzeba go potem gotować, obgotowywać. Rydza można jeść na surowo. Także w zupełności starczy, jak go odmrozicie po prostu. Albo takiego świeżego, jak ja teraz mam. Też mam świeże. Też powciskać. Lepiej jak one są obgotowane, bo lepiej je wciskać, łatwiej.
ale no za dużo czasu bym tu spędził. Odpalimy jeszcze jeden słoik. Cyk. O. Cyk. I teraz ważna czynność. Każde jedno wieczko trzeba wyczyścić. Dokładnie. Oraz rancik. Ja to robię przed zalaniem i po zalaniu. Wieczko mam dosyć czyste. Tu trochę miejsca mi się zrobiło w tych. To może tu wcisnę sobie rydza. O, jednego albo dwa. No, będzie fajnie. Dobra, tu też jednego sobie wcisnę. I akurat tam zostały dwa. Trochę wodnichy i to wszystko się wymiesza. Dobra, i teraz będziemy to zalewać. I teraz takim gorącym wywarem szybko zalewamy do pełna. To jest istotna rzecz. Wycieramy dokładnie rant. Mam ciężkie warunki tutaj, ale pokazuję. I zakręcamy i koniecznie odwracamy drugą stroną. Chodzi o to, żeby temperatura uderzyła we wieczko. I tak powtarzamy czynność, aż zakończymy. Jedziemy z koksem. Jak widzieliście, cały czas miałem na gazie. Chodzi o to, aby utrzymać temperaturę tutaj. Cały czas go gotować. Chodzi o to, żeby tutaj była jak najwyższa temperatura, żeby podgrzewał nam... Jeszcze tam włączam go na trochę. Niech się gotuje. Chodzi o to, żeby podgrzewał nam cały czas słoik. Żeby była pasteryzacja bez gotowania. I widzicie, tak odwrócone słoiki. Tu musiałem szybko wymienić wieczko. Okazało się, że wieczko jest lipne. Tak odwrócone słoiki wciągną nam wieczka i będą ładnie wciągnięte wieczka i to będzie oznaczało, że pasteryzacja się udała. Zaraz Wam pokażę na przykładzie. Zobaczcie. Widzicie? Aż wklęśnięte. Tu jest przykład akurat kotlety sowie i rydzowe w zalewie octowej z octu jabłkowego z cebulką. Super sprawa, polecam. Kiedyś Wam pokażę. I tak jak widzicie, spróbuję. O, widzicie? Jest wklęśnięty. Ten słoik w ogóle nie był gotowany, a uwierzcie mi, że 10 lat wytrzyma bez problemu. Normalnie. Także pasteryzacja polega na tym, że przy wysokiej temperaturze zabijamy wszelkie bakterie. Ilość słoików maleje z minuty na minutę. Dobra. Teraz tak. 3 po jednym liściu. To są fajne słoiki, takie większe. Będę się pozbywał z nich etykiet, ale to później. Zobaczcie, suszony czosnek, płatki. Znane, nie jest to nic wypaśnego, ale używam, polecam. Zamknięte w środku po prostu walory czosnku. I tutaj czosnku dosyć daję. Więc tutaj sobie wodnichę doprawimy czosnkiem. Ale mam jeszcze coś.
Czosnek niedźwiedzi w takim słoiczku też mam suszony. I tego czosnku niedużo, ale trochę dodaję. Niech se nawet na wodnichę wleci. Nie przeszkadza, można go wcinać normalnie tak. Suszonego, więc spoko. Troszkę słabo tu będzie widać, no ale niestety mam takie warunki, jakie mam. Teraz wodnicha. Wodnicha już jest umyta, tylko może być mały problem z nią. Postaram się to zrobić jakoś sprytnie. Najlepiej to mi będzie chyba, wiecie co? Pokażę wam kamerą. Może tak troszkę. I zlikwidujemy słoiki, a tutaj damy to. Tu trzeba będzie troszkę ubrudzić, bo wodnicha jest strasznie klejąca. Nie wiem, czym się ubiera generalnie. Ja jej nie obrałem. O, daję ją tak. Straszny śluz. Ale myślę, że będzie fajnym grzybkiem. Dobrym. Dobra. I teraz tutaj na górę daję cebulkę. I następny. I tak 3 słoiki zrobię tak. W ten sposób. Z czosnkiem niedźwiedzim już robiłem. Bardzo dobre wyszły. Normalnie we wrzątek łapy wsadzam, nie? Nie, będę musiał ją obmyć jeszcze raz. No ona taka nieobmyta trochę jest. Będę musiał ją jeszcze raz obmyć. Ale to zaraz. Na razie dokończymy to, co robimy, tą zbrodnię. Tak, damy jeszcze pomidorki. 2. I tutaj zrobimy z 2 pomidorkami. Zobaczymy, jak będzie ten smak. Możecie dodać dosłownie wszystkiego do marynaty. Dokładnie wszystkiego. Może to być może to być papryka suszona. Może to być papryka chili. Marynować możecie dosłownie jak chcecie. Chciałem jak najwięcej aromatu wodnichy zachować. Ale widzę, że się nie da, więc muszę ją obmyć. Słuchajcie, rękawiczka to też jest super patent, gdyż tego już wam nie będę pokazywał, bo już był temat, ja po prostu opowiem. No, muszę umyć tą wodnichę. Ale ciepłe. Od razu napuchło wieczko. Rękawiczka pomaga. Mega sprawa. Polecam. Rękawiczka chroni was troszkę przed ciepłem i pomaga w takim wekowaniu słoików. Dobrze jest. No i stawiamy takie słoiki. Te są fajne, wyjątkowe. Zobaczcie, takie długie słoiki. Ładnie widzicie, zalało wszystko, więc jest elegancko. Nie wiem, czy wam pokazuję, kurczę, jak tak trzymam. Kurde, ja mam tu trudne warunki, ale dobra. Wiadomo, o co chodzi. To mamy. Jedziemy dalej. Dalej mamy wodnichę, ale ją opłuczę pierw. Więc w durszlak, zimna woda i jazda z koksem. Dobrze. Obmyłem ją troszkę się... Dalej jest ślizga, ale już jest lepiej. Damy ją na dno każdego słoiczka. Dobra, mam 2 mniejsze po koncentracie. Jak znalazł, to akurat na taką przegryzkę kiedyś będzie. Tak na trochę tylko. Albo w prezencie dla kogoś, kogo mniej lubisz. Też dobre rozwiązanie. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze tu trochę tej wodnichy zostaje. Cyk. Nie no, ten to
Ten to już taki naciągany trochę słoiczek. Wiem co zrobię. Wiem co zrobię. Cyk. Rydza. Pyk. Trzeba go tylko podzielić po prostu i elegancko. I mamy tuning. Dobra. Teraz tak. Teraz na górę. Bo tam pokazuję wam wszystkie te rozwiązania. W sumie to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Ale każdy różnie to robi. Więc pokazuję wam, że można zrobić to na wiele sposobów. I niektórzy dają na dół przyprawę, niektórzy dają do góry. Jedni twierdzą, że ma to znaczenie, drudzy nie. Dla mnie to jeden ciul. Mama zawsze dawała do góry, bo mama wrzucała moja w zalewę liście laurowe i ziele angielskie. Wsuwamy tu od boczku listek. Wsuwamy od boczku listek i zaraz tu cebulki trochę damy dla smaku, żeby to smaczyło. O, tutaj cebulki trochę więcej damy. Jedni twierdzą, że środek cebulki, drudzy twierdzą, że wierzchnia część cebuli. Mówię, no. Jest przepisów tyle, wiecie. I każdy ma rację. Bo można dokładnie robić w dowolny sposób, jaki tylko sobie wymarzymy. Po 2 pomidorki wrzucam w te większe słoiki, w te mniejsze nie będę wrzucał pomidorków. Cyk. No i zalewamy znowuż. I znowuż ta sama procedura. Pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. O, tak wyglądają te słoiczki napełnione. Widzicie tu od góry. No i teraz to zalejemy octem, który cały czas się gotuje. I pozamykamy. Zrobię tu trochę miejsca na te nowe słoiki. I zaraz przejdziemy do pomidorka. Tam mam jeszcze rydza. Myślę, że jeszcze maślaczki wyciągnę. Zobaczymy, co przywiozą mi znajomi, bo znajomi mają mi słoiczki przywieźć. Więc zobaczymy, co mi przywiozą. Jest ładnie. Dobrze. Niech temperatura tam działa. Dobra. Jedziemy z koksem. No nic, musimy poczekać za słojami. Także chwila odpoczynku. W tym czasie przygotuję sobie octu, bo trochę zabrakło. Ale recepturę już znacie, także nic nadzwyczajnego. Trochę odpoczniemy i przejdziemy wtedy do pomidorków i do maślaków. Maślaki sobie jeszcze wyciągnę właśnie. Ekstra. No, znajomi się słabo postarali. Tylko 4 słoje. No, ale co zrobić? Cebula na dno. Cebula musi być. Czerwona cebula i biała cebula. Resztę będę musiał jakoś ogarnąć, ale jutro jest niedziela, może coś się uda. Do jednego papryczkę. I tutaj 1 papryczkę na 3 podzielimy. Plus zielone pomidorki. Niedojrzałe takie. Sherry. Wszystko jest, ta papryka i te pomidorki są właśnie od inwestorki. Mówię inwestorka, mówię na ludzi, u których pracuję. Dobrze, teraz maślaczki. Maślaczki zamroziłem i odmroziłem na ciepło. Starczy, nie gotuję. W zupełności starczy. W czasie zamrożenia tracą wszystkie swoje jakieś substancje, które mogą szkodzić ewentualnie. I dosłownie zachowują się tak samo, jakby były wygotowane.
I tutaj 2 napchamy na górę. A do tego jeszcze dodam czosnku i... Chociaż w sumie do wszystkich chyba dam czosnku. Aha, nie, bo tutaj dobra. Bo już bym się pomylił, zapomniałbym o sowie i o tym rydzu. Że trzeba to zawekować. Dobra. Tutaj dodamy. Tu jest sówka. W całości. I rydz. Rydz pękł, ale może być. Dodamy tu jeszcze pomidorka i cebulki. I będzie jeden taki stuningowany. Żebyśmy go wypełnili. O. Dobra. I będzie taki stuningowany. Czosnku. Tak jak wcześniej. Dodajemy czosnku suszonego. Delikatnie. Chcę, żeby był ten maślak trochę bardziej wyczuwalny niż zwykle, gdyż nie przepadam zbytnio za tym grzybem. I czosnek niedźwiedzi, ale w proporcjach bardzo małych. Jak doda się za dużo, to po prostu opanuje cały smakiem. Jest intensywny dosyć. Zamykamy. Ziele angielskie. To jest duży słoik, więc tak po 5 daję. Liść laurowy daję po 2. Bo tak jak mówię, maślak jest mało. Jakiś aromatyczny. Według mnie. No i co? I to zalewam octem, a to już znacie. No i teraz dbamy o czystość. I co? I pomidorki muszę, kurczę, zrobić, widzicie, kiedy indziej. Ale nie ma tego złego. Mamy 5 takich słoików po 200. Tutaj też są po 200, tylko te wyższe. Tu są półlitrówki. Tak, to nie, to są 250 chyba. Nie, to są półlitrówki, to są 0,9. Ta chyba też będzie pół litrów szklanka. Te są 200. Te są po 100. I te po 200 też, nie? To elegancko. Widzicie, słoiczków jest i na święta, i dla gości, i kogoś poczęstować. Zobaczymy jak ten pierwszy już powinien ostygnąć. Jest, no. Jest wkleśnięte. Na tym będzie średnio słabo widać, bo to są słoiki dość nowe i jest wklęśnięte. Jeśli wam odklęśnie, to gotujemy. Proste. Gotujemy ten słoik i potem jak go zagotujemy, to już wciągnie na pewno. I robimy taką samą czynność po wyjęciu z garnka. Po prostu go podgrzewamy. Nic nadzwyczajnego. Także tak to wygląda. Miłego. Jak wam się podobało, łapeczkę i nowych, to zapraszam do subskrypcji. Kliknijcie też dzwoneczek, żeby spersonalizować swoje powiadomienia. Trzymajcie się, hej!